So, good evening. Dobry wieczór. I'll say a few things about Dzogczen. Profesor John Reynolds powie parę rzeczy na Dzogczen dzisiaj. Which I was introduced to many years ago by one of my principal lamas, Dzogczen Rinpoche. W Dzogczen wprowadził profesora Johna Reynoldsa, jeden z jego głównych nauczycieli, ludziom Rinpoche. Dzogczen is a Tibetan word. Dzogczen to słowo po tybetańsku. It's an abbreviation for Dzogpa Chenpo, meaning the great perfection. I jest to skrót od zwrotu Dzogpa Chenpo, oznaczającego wielką doskonałość. And among the two old schools in Tibet, Dzogchen is regarded as the highest teachings of the Buddha. I w dwóch najstarszych szkołach buddyzmu tybetańskiego Dzogchen uznawany jest za najwyższe nauki duchowe. Nowadays there are four principal schools of Buddhism. Teraz istnieją głównie 4 szkoły buddyzmu tybetańskiego. And the oldest of these is the Nyingmapa school. Najstarszą z nich jest szkoła Nyingma. And in Tibetan, Nyingmapa means the old ones or the ancient ones. Nyingmapa po tybetańsku oznacza starych albo tych starożytnych. They are old because their tradition goes back to the 8th century of our era. Nyingmapowie są nazywani starymi, ponieważ ich tradycja sięga jeszcze VIII wieku naszej ery. When the great Indian master of Buddhism, Padmasambhava, was invited to Tibet. Kiedy to wielki mistrz buddyzmu Padmasambhava został zaproszony z Indii do Tybetu. And his activities established the tradition, which later became known as Nyingmapa. Dzięki jego działaniom właśnie powstała szkoła, którą później nazywano Nyingmapą. But the other schools of Tibetan Buddhism arose several centuries later. Pozostałe szkoły buddyzmu tybetańskiego powstały parę wieków później. Beginning in the 9th century, there was a persecution of Buddhism. Zaczęło się od tego, że w IX wieku w Tybecie były prześladowania buddyzmu. Followed by the collapse of the Tibetan Empire. Za którymi podążył upadek cesarstwa tybetańskiego. For 2 centuries, this empire was the most powerful state in Central Asia. Przez 2 wieki cesarstwo tybetańskie było najpotężniejszym stanem, czy najpotężniejszym krajem dalekiego wschodu. And on a number of occasions, they defeated the Chinese Empire. Nawet przy paru okazjach, czy przy paru bitwach udało się Imperium Tybetańskiego pokonać Imperium Chińskie. And even occupying the Chinese capital of Xi'an for 15 days. A nawet po jednej z bitew przez 15 dni Tybetańczycy okupowali Xi'an, czyli dawną stolicę Chin. Although nowadays Tibet is part of Greater China. Mimo że teraz Tybet jest częścią Chin. This is a recent event. Jest to taka stan rzeczy, który zaistniał dość niedawno. Racially, culturally and linguistically, the Tibetans are not Chinese. Rasowo, kulturowo i lingwistycznie Tybetańczycy nie są Chińczykami. But nowadays, because of the political situation, they have been absorbed into Greater China. Jednak z powodu właśnie sytuacji politycznej i zaistniałych zdarzeń Tybet został wchłonięty jako obszar Chin. Now, in the 11th century, there was a revival of Buddhism in Tibet. W XI wieku nastąpiło takie odrodzenie buddyzmu w Tybecie. Young Tibetans went to India to learn the Sanskrit language and study there with Buddhist masters. Młodzi Tybetańczycy udawali się do Indii, by tam uczyć się sanskrytu i uczyć się u hinduskich mistrzów. And various Buddhist masters were invited to Tibet to teach. Oraz wielu hinduskich mistrzów zapraszano do Tybetu, by nauczali tam. At that time there was no local government, central government, so this was mostly a local situation.
W tamtych czasach jeszcze nie było w Tybecie takiego jakby centralnego rządu, czy zbiorowego rządu, więc takie sytuacje miały miejsce bardziej lokalnie i niezależnie. And the Tibetans began building monasteries. Tybetańczycy zaczęli też budować klasztory. And within several centuries, some of these monasteries became quite large. Po paru wiekach niektóre z tych klasztorów przerodziły się w naprawdę bardzo duże instytucje. And so monasteries were the traditional way you got an education in Tibet. Więc otrzymanie edukacji w klasztorze było takim tradycyjnym sposobem otrzymania edukacji buddyjskiej w Tybecie. Much like the situation in Europe in the Middle Ages. Podobnie jak z klasztorami chrześcijańskimi w Europie w średniowieczu. Now, at this time in the 11th century, there arose for the first time schools of Buddhism. Wtedy w Tybecie w XI wieku właśnie po raz pierwszy powstało coś, co możemy nazwać szkołami buddyzmu tybetańskiego. Beginning with the Kadampa school. Poczynając od Kadampy. And followed by the Sakyapa school and the Kagyapa school. A potem jeszcze powstały Sakyapa i Kagyupa. The Sakyapa school and the Kagyapa school continues until the present day. Szkoły Sakya i Kagyu trwają po dziś dzień. And lamas representing those traditions have been coming to Europe for the past few decades. I nauczyciele z tych tradycji przyjeżdżali do Europy już od co najmniej paru dziesięciu lat. But 2 centuries after that, there was a great Tibetan reformer by the name of Tsongkhapa. Lecz 2 wieki później, potem w XI-XII wieku, w Tybecie był taki wielki reformator, który nazywał się Tsongkhapa. And his followers founded the school known as Gelugpa. Jego uczniowie założyli szkołę, która nazywa się Gelugpa. And nowadays, His Holiness the Dalai Lama is the head of that tradition. I właśnie dziś, czy tradycyjnie jego świętobliwość Dalai Lama jest głową szkoły Gelugpa. In the 16th century, for various political reasons, the Dalai Lamas became also the secular rulers of Tibet. Również z różnych powodów politycznych od XVI wieku Dalai Lamowie są również władcami czy głowami Tybetu jako państwa. So even today, among Tibetan refugees from Tibetan-occupied China, recognize the Dalai Lama as their leader. Więc nawet dziś uchodźcy tybetańscy żyjący w Indiach uważają Dalai Lamę za swojego przywódcę. That first school, Kadampa, was later absorbed into the Gelugpa school and no longer exists independently. Później jedna z pierwszych szkół, Kadampa, została wchłonięta w szkołę Gelug i już później nie istniała osobno. Now, Dzogczen comes to us from the Nyingmapa tradition. Dzogczen przychodzi do nas z tradycji Nyingmapy, czy pochodzi z tradycji Said Nyingmapy. to have been introduced into Tibet by Guru Padmasambhava in the 8th century. Dzogczen został wprowadzony przez Padmasambhavę do Tybetu w VIII wieku. And also by his 2 colleagues, the Indian yogi Vimalamitra. Również wraz z nim wprowadzali tę naukę jego 2 znajomi z Indii, jogi Vimalamitra. And the Tibetan translator Vajranatha. Oraz tybetański tłumacz Vajranatha. Vajranatha became one of the first 7 native-born Tibetan monks. Vajranatha był jednym z pierwszych 7 rodowitych tybetańskich mnichów. And he was later advised by Padmasambhava to go to India and seek out the Dzogchen teacher of Padmasambhava. Później Padmasambhava polecił Vajrachanie udać się z Tybetu do Indii i odnaleźć swojego nauczyciela Dzogchen, którego nauki pobierał Padmasambhava. Whose name was Sri Simha. Nauczyciel ten nazywał się Sri Simha. And Vajrachana succeeded in doing this.
Wajroczanie udało się do niego dotrzeć. So at this time, there were three distinct series of Dzogczen teachings and practices introduced into Tibet. I w tym czasie w Tybecie zostały wprowadzone 3 osobne cykle nauk Dzogchen. And the first of these is called Semde, or the Mind series of Dzogchen teachings. Pierwszy cykl nauk Dzogchen nazywa się Semde, czyli jest to cykl umysłu. Now there the approach is rather gradual, so it's much more like traditional Indian yoga. Podejście w cyklu umysłu nauk Dzogchen jest bardziej stopniowe, więc bardziej przypomina tradycyjne podejście na przykład hinduskie do jogi. And that method was introduced by Vajranatha and Vimalamitra. I tych metod właśnie nauczali Vajrochana i Vimalamitra w Tybecie. But from Sri Simha, Vajranatha received a second series of Dzogchen teachings and practices. Ale Vajrochana uzyskał od Sri Simhy drugi cykl nauk Dzogchen. Called Long Day, or the Space series of teachings. Zwany Long Day lub cykl przestrzeni. Which emphasize what we know as sky meditation or sky practice. I z nauki Long Day kładą nacisk na medytację na niebo, czy na to, co nazywamy tu na zachodzie medytacją na niebo. And the practitioner integrating the mind with the space of the sky. W medytacjach tych praktykujący integruje swój umysł z przestrzenią nieba. But Padmasambhava and Vimalamitra introduced a third series of Dzogchen teachings known as Dzogchen Upadesha. Padmasambhava i Vimalamitra wprowadzili razem w Tybecie również trzeci cykl nauk Dzogchen, który nazywa się Dzogchen Upadesha. Now, the Sanskrit term Upadesha means a secret oral instruction. Upadesha oznacza w sanskrycie tajemne ustne instrukcje. Now, of course, originally all these Upadesha teachings were oral and were secret. Oczywiście pierwotnie wszystkie te nauki właśnie Upadesha były tylko przekazywane ustnie i były tajemne. But since the 8th and 9th century, the Tibetans have been busy writing down every teaching they received. Ale od VIII i IX wieku Tybetańczycy zaczęli spisywać wszelkie nauki, które tylko mogli otrzymać. So what used to be secret is no longer secret anymore. Więc to, co było tajemne, już nie jest tajemne. You can walk into libraries in Western countries and find the Tibetan texts of all these secret teachings. Możemy wejść do biblioteki gdzieś w jakimś kraju tutaj na zachodzie i znaleźć książkę, w której są tajemne tybetańskie nauki. The only problem is you have to be able to read Tibetan to get anything out of it. Oczywiście problem jest jeszcze taki, że musimy znać tybetański, żeby cokolwiek z nich wyciągnąć. And so Padmasambhava and Vimalamitra introduced these Upadesha teachings. Więc właśnie Padmasambhava i Vimalamitra wprowadzili te nauki Upadesha w Tybecie. Now, the different Buddhist schools in Tibet have various ways of classifying the teachings of the Buddha. Różne szkoły buddyzmu mają różne systemy klasyfikowania nauk Buddy. And in the Nyingmapa tradition, we principally speak of Sutra, Tantra, and Upadesha. W tradycji Nyingmapy właśnie głównie mówi się o podziale na sutry, tantry i upadesha. Now, the Buddhist sutras, they are texts that assert to be the teachings of the Buddha. A więc buddyjskie sutry to teksty, które stanowią zapis nauk samego Buddy. Although actually in his own day nothing was written down. All his teachings were preserved in memory. Mimo że za czasów samego historycznego Buddy, buddyjskiego niego żadne jego nauki nie były spisywane, były po prostu przechowywane w pamięci jego uczniów. So it wasn't till about 100 years after his passing away that the Buddhist monks began writing down these teachings. Więc dopiero około 100 lat po śmierci historycznego Buddy jego uczniowie zaczęli, czy tak naprawdę uczniowie jego uczniów zaczęli spisywać te nauki. Now in this context, sutra means a
public discourse of the Buddha. W tym kontekście więc sutra oznacza publiczny wykład czy publiczną naukę Buddy, Where he's teaching on such topics as ethics, psychology, philosophy, and meditation practice. w których naucza o takich rzeczach jak medytacja, etyka, filozofia, psychologia itd. And these teachings are public and not secret. I nauki te są publiczne, nie są to nauki tajemne. Then the sutras are classified into Hinayana and Mahayana. Sutry również klasyfikuje się na dwie grupy, na sutry Hinayany i Mahayany. The Hinayana sutras in the Pali language have been preserved by the Theravadan school in Southeast Asia. Sutry Hinayany zostały zachowane w języku Pali, w tradycji Theravady, która jest, głównie dominuje w południowo-wschodniej Azji. Whereas the Mahayana teachings were translated into Sanskrit around the time of Christ. Podczas gdy nauki Mahayany zostały przetłumaczone na sanskryt około gdzieś mniej więcej w czasie żywotu Chrystusa. And these Mahayana sutras were taken via Central Asia to China. I nauki Mahayany zostały zabrane czy przewiezione do Chin, czyli ogólnie do centralnej Azji. Where they were translated from Sanskrit into Chinese. Gdzie z sanskrytu przetłumaczono je na język chiński. And later on they passed to Japan. Później również zostały one przekazane, czy również dostały się do Japonii. So Mahayana Buddhism is largely represented by other far eastern traditions, what we know as China, Japan, Mongolia, and so on. A więc nauki Mahayany zachowały się głównie właśnie w tych krajach dalekowschodnich, w Chinach, Japonii, Mongolii i tego typu krajach. Now the source of the sutras is asserted to be the historical Buddha, Shakyamuni. Źródłem sutr jest umownie Buddha Shakyamuni, historyczny Buddha, who lived approximately 500 years before Christ. Który żył około 500 lat przed naszą erą. But there's also another class of texts of his teachings known as tantras. Ale istnieje również druga klasa tekstów mówiących o jego nauce, które nazywa się właśnie tantrami. And these texts are esoteric in nature. I są to teksty, które mają naturę ezoteryczną. That is, one must first receive an initiation or empowerment before one receives these teachings. Oznacza to, że przed uzyskaniem tych nauk trzeba przyjąć najpierw inicjację, czy tak zwany przekaz mocy. Such an initiation is a ritual where the Lama repeats the original ritual actions of the Buddha when he transmitted these teachings. Przekaz mocy to rytuał, w którym nauczyciel wykonuje pewne rytualne działania, które reprezentują działania Buddy podczas udzielania tych nauk. Now, like the sutras, some of these tantras are attributed to the historical Buddha, Shakyamuni. Tak jak sutry, niektóre z tych tantr są przypisane Buddzie historycznemu, Buddzie Shakyamuniemu. Such is the case of the famous Kala Chakra Tantra. Tak jak ma to miejsce z znaną ogólnie tantrą Kala Chakry. And now on many occasions, His Holiness the Dalai Lama has given that initiation and empowerment in various places in the West. Jego Świętobliwość Dalai Lama udziela na Zachodzie dość często, czy w wielu różnych miejscach tego przekazu mocy. But there are other tantras which are attributed to a transcendent aspect of the Buddha. Ale są również inne tantry, które przypisuje się bardziej transcendentalnemu aspektowi Buddy. Now, in the view of Asian Buddhists, the Buddha is not just an ordinary human being. Asian Buddhists, he's not just an ordinary human being. Asian or Asian? Asian, as in Asia, you know, over there, Okay. to the east a few kilometers. W azjatyckim buddyzmie Buddę nie uważa się tylko za zwyczajną osobę.
because he attained Buddha enlightenment. Ponieważ osiągnął oświecenie Buddy, And this transformed his own being. to przekształca byt tego Buddy. And then there's various aspects of that enlightenment. I to oświecenie ma swoje różne aspekty. Now his appearance in time and history is known as the Nirmanakaya, the emanation body. Jego pojawienie się w czasie i w historii nazywa się Nirmanakają, czyli ciałem emanacji. Now ordinary unenlightened beings like us, we can all see that Nirmanakaya. My, nieoświecone istoty, możemy zobaczyć taką Nirmanakaję. But there is also a transcendent aspect of the Buddha which is beyond time and history. Ale istnieje również transcendentalny aspekt Buddy, który jest poza czasem i historią. Which is called the Sambhogakaya, the body of perfect bliss. Nazywa się on Sambhogakaya i oznacza ciało doskonałej błogości. Now that aspect of the Buddha, being beyond time and history, Ten aspekt Buddy, który jest poza czasem i historią, being like the sun in the sky, whose rays illuminate the surface of the earth, który jest jak słońce na niebie, które oświetla swoimi promieniami powierzchnię Ziemi. the revelation of the teachings of the Buddha is not then limited to a particular place and a particular time in history. Tak również ukazanie czy emanacja tych nauk przez Buddę nie jest ograniczona do konkretnego czasu i miejsca w historii czy w upływie czasu. You have a somewhat similar idea in the Christian tradition. W chrześcijańskiej tradycji również istnieje podobne założenie. Because the source of the Christian tradition is said to be Jesus Christ. Ponieważ źródłem chrześcijańskiej tradycji jest Jezus Chrystus. And in Christian tradition, he is depicted as a human being who appeared approximately 2000 years ago, said certain things and did certain things. W chrześcijańskiej tradycji Jezusa Chrystusa uważa się za osobę czy emanację, która pojawiła się około 2000 lat temu, udzieliła pewnych nauk i wykonała pewne czynności. So this would be, in Buddhist terms, his Nirmanakaya aspect. Więc gdybyśmy posługiwali się terminologią buddyjską, można by to nazwać właśnie Nirmanakają Jezusa Chrystusa. But in the Christian tradition, Jesus is also regarded as the Christos, as the Son of God. Ale właśnie Jezus Chrystus oprócz tego jest uważany w chrześcijańskiej tradycji za Syna Boga. Who existed with God before the creation of the world. Który istniał wraz z Bogiem przed stworzeniem świata. And so this Christos aspect is then beyond time and history. A więc ten aspekt Jezusa Chrystusa jest poza czasem i historią. Well, it's the same with the Sambhogakaya aspect of the Buddha. Tak samo jest właśnie z aspektem Sambhogakai Buddy. So this aspect of the Buddha was able to communicate with masters who appeared in time and history long after the time of the historical Buddha. A więc ten aspekt Buddy był w stanie porozumieć się i przekazać nauki mistrzom w tradycji długo po czasie historycznego Buddy, czyli Buddy Shakyamuniego. And so many of these tantras are attributed to revelations which came to these later masters known as Mahasiddhas. Więc wiele z tantr przypisuje się właśnie ukazaniom tego aspektu, które jakby zostały przekazane mistrzom, linii mistrzów w późniejszych okresach, których nazywa się Mahasiddhami. Now, siddhi means psychic and spiritual powers. Siddhi oznacza w sanskrycie psychiczne moce czy duchowe moce. So a siddha is one who has developed such powers. Więc siddha to ktoś, kto rozwinął takie moce. So then a mahasiddha is a great siddha. Więc Mahasiddha jest po prostu wielkim siddhą. And there were a number of these in Buddhist history. W historii buddyzmu było paru takich mistrzów, których nazywano Mahasiddhami. Including Guru Padmasambhava, who brought this tantra system of practice to Tibet.
Wlicza się to właśnie guru Padmasambhava, który wprowadził praktyki tantr do Tybetu. And so there is a vast literature within the Buddhist canon known as tantras. Więc w kanonie literatury buddyjskiej jest właśnie duży dział, który nazywa się tantrami. Some of which survive in Sanskrit, but most of them in Tibetan translation. Wiele tantr przetrwało w sanskrycie, ale większość jest dostępna w języku tybetańskim. Because over the centuries, the Tibetans undertook a great translation project. Na przestrzeni wieków Tybetańczycy podjęli się takiego dużego projektu tłumaczeń. Now, in addition to the tantras, there are what we know as upadeshas. Jeszcze w dodatku do tantry jest właśnie to, co nazywamy upadesiami. And as I said, these were originally secret oral instructions from the Buddha or from these later masters, the Mahasiddhas. Pierwotnie właśnie były to tajemne ustne instrukcje od Buddy lub od późniejszych właśnie mistrzów Mahasidów. But as I said, in general there was a tendency for the Tibetans to write them down. Ale ogólnie właśnie istniała taka tendencja wśród Tybetańczyków, żeby zapisywać te tajemne instrukcje. Which is fortunate for us because we all have bad memories these days. Co jednak przydaje się nam w tych czasach, bo nie dysponujemy zbyt dobrą pamięcią, żeby spamiętać na przykład cały So without our making notes, we wouldn't remember very much. Bez robienia sobie notatek nie zapamiętalibyśmy może zbyt dużo z takich instrukcji. Now, the two principal systems of Upadesha in Tibet are known as Dzogczen and Mahamudra. Dwa główne systemy Upadesha w Tybecie są znane jako Dzogczen i Mahamudra. And in China, the Chan or Zen system could also be considered an Upadesha. W Chinach również Chan czy Zen mogą być również uznane za Upadesha. The main difference being that of the context of these teachings and practices. Główną różnicą jednak jest tutaj kontekst tych nauk czy praktyk. Chan or Zen grew up in the context of the sutra system, principally relying upon the Lankavatara Sutra. Chan i Zen rozwinęły się głównie w kontekście sutr, opierając się głównie na sutrze Czajkowskim. Whereas the Dzogchen and Mahamudra come to us through the context of the Tantra system. Podczas gdy Dzogchen i Mahamudra wywodzą się z kontekstu tantr. Now both Dzogchen and Mahamudra refer to the culmination or final stage of tantric transformation practice. Tak Dzogchen, jak i Mahamudra odnoszą się do ostatecznego etapu tantrycznego przekształcenia. In the sutra system, there's many different kinds of meditation. W systemie sutr istnieją różnego rodzaju medytacje. But common to all of them is what is known as shamatha. Ale taką częścią wspólną, czy aspektem wspólnym jest właśnie tak zwana siamata. Shamatha means calming the mind. A siamata oznacza uspokajanie umysłu. And what is calmed here is the distractions caused by thoughts. I to, co uspokaja się w tym umyśle, to wszelkie rozproszenie spowodowane przez myśli. But if you try to repress thoughts and keep them out of your mind, you simply give them more energy. Ale jeżeli spróbujemy po prostu gdzieś ścisnąć te myśli, wypchnąć je z naszego umysłu, to damy im tylko więcej energii. And so then you use a different strategy here. Więc tutaj używa się trochę innej strategii. You focus on a single object of meditation. W medytacji siamaty skupiamy się na pojedynczym obiekcie medytacyjnym. This is like aiming your arrow in the old days, or nowadays a rifle, at a target. Jest to trochę jak mierzenie może kiedyś z łuku i strzały, teraz bardziej może z karabinu albo pistoletu do jakiegoś celu. And initially you do this very strongly. I na początku wykonuje się to z dużym zaangażowaniem, taką bardzo dużym skupieniem. Now when you focus your mind on a single object of meditation, Kiedy skupiamy nasz umysł na pojedynczym obiekcie medytacyjnym,
this shrinks and contracts the space of your mind. To zawęża przestrzeń naszego umysłu. So then there's no room for distracting thoughts to arise. Wtedy nie ma miejsca na to, żeby pojawiły się rozpraszające myśli. But then in Dzogczen especially, one always relaxes. Ale właśnie zwłaszcza w Dzogczen potem się rozluźniamy. Now when you relax, then the space of your mind opens up again. Kiedy się rozluźniamy, przestrzeń naszego umysłu znowu się otwiera. And then distracted thoughts may arise. I wtedy znowu mogą powstać rozpraszające myśli. So then you focus again strongly on this object of meditation. I wtedy, jeżeli powstają, znowu skupiamy się mocno na tym obiekcie medytacyjnym. Now, in the sutra system, there can be many different objects of meditation. W systemie sutr może być, tym obiektem medytacyjnym może być szereg różnych rzeczy. It can be a blue flower, could be the image of the Buddha. Może to być nie wiem, niebieski kwiatek, może to być jakieś przedstawienie Buddy. But the whole point here in sutra meditation is not to have any distracting thoughts. Ale właśnie celem, który próbujemy osiągnąć w medytacji w stylu sutr, jest nieposiadanie żadnych myśli. And remain in that condition for some time. I pozostanie w tym stanie przez jakiś dany czas. And then you realize the emptiness of the nature of mind. Wtedy właśnie dzięki temu realizuje się pustkę natury umysłu. And so in the philosophies associated with the sutra system, there's this emphasis on shunyata, or emptiness, as an ultimate reality. A więc w filozofii nauk sutr jest duży nacisk kładziony na shunyatę, czyli aspekt pustki, ostatecznej rzeczywistości. But with Tantra and Dzogchen, it's different. Ale w tantrze i dzogchen wygląda to trochę inaczej. Here there is another aspect to the nature of mind. Tutaj natura umysłu ma jeszcze inny aspekt. The nature of the mind is not only emptiness or shunyata, which is like the sky without any clouds. Natura umysłu to nie tylko shunyata, to nie tylko ta pustka czy pusta przestrzeń, jak przestrzeń nieba nie zakryta żadnymi chmurami. Yes, the mind is like the sky, but it is not like the sky at midnight without any moon and stars. I choć może umysł jest jak niebo, to nie jest on jak niebo w środku nocy bez żadnych gwiazd. To nie jest czarna przestrzeń. Rather, it's like the sky at noonday filled with sunlight. Umysł jest bardziej jak niebo w południe, wypełnione światłem słonecznym. So that aspect of luminosity is then known as clarity. I ten aspekt właśnie świetlistości tej przestrzeni jest nazywany przejrzystością. And in Tantra and Dzogchen meditation practices, this shunyata or emptiness and clarity are equal importance. I w tantrach i w dzogchen właśnie to obydwa aspekty, i shunyata, czyli pustka, i ta świetlistość czy przejrzystość mają tak samą dużą wagę. Now the light we have with clarity is the light of awareness. Światło, które właśnie jest tym światłem przejrzystości, jest światłem obecności. So this nature of mind in each of us as an individual has these two aspects. A więc natura umysłu w każdym z nas z osobna ma właśnie te dwa aspekty. Shunyata or spaciousness and luminosity or clarity. Czyli właśnie shunyatę, przestrzenność i świetlistość, czy właśnie przejrzystość. But then there's a third aspect here. Istnieje również trzeci aspekt umysłu, We call energy. który nazywamy energią. The nature of the mind is not only spacious and luminous, but it has its inherent energy. Natura umysłu jest nie tylko przestrzenna i przejrzysta, ale ma również swoją wrodzoną energię. And this energy means things come into manifestation. A ta energia oznacza, że właśnie manifestują się różne rzeczy. And so it is natural when meditating for thoughts to arise. Więc jest to zupełnie naturalne, że podczas medytacji powstają w naszym umyśle myśli.
But the Dzogczen recognizes these thoughts simply to be manifestations of the inherent energy of the mind. Ale w Dzogczen rozpoznaje się te myśli jako po prostu manifestacje wrodzonej energii umysłu. So then, in Dzogchen meditation, it's you don't have to do anything about them. A więc w medytacji Dzogczen nie trzeba nic robić z tymi myślami. Now, with Tantra, you transform them. Oczywiście w tantrze przekształca się je, Because thoughts are manifestations of energy, ponieważ myśli są manifestacją energii, and Tantra in particular works with energies. a tantra w szczególności pracuje z energiami. Now, we may have negative manifestations of energy, Możemy mieć negatywne manifestacje energii, such as our negative emotions like anger and jealousy and desire and so on. takie jak negatywne emocje, czy złości, zazdrości, czyli tak dalej. But their essence is energy. Ale esencją tych negatywnych manifestacji jest też energia. So then in a tantric meditation, we take that energy and we transform it. A więc w tantrycznej medytacji bierzemy tę energię i ją przekształcamy. Whereas in the sutra system, we try to avoid negative energy. Podczas gdy w medytacji z systemu sutr próbujemy ominąć czy uniknąć tych negatywnych energii. Now, an example of this is if you go into the supermarket. Przykładem na to możemy, czy taki przykład na to na przykład jakbyśmy poszli do supermarketu And you get in the queue going up to the kassa. i stajemy w kolejce do kasy. And then some aggressive person steps right in front of you. I załóżmy, że przychodzi ktoś taki agresywny i wciska się przed nas. And so at that moment you experience a thought of anger, which is a negative emotion. I w tym momencie powstaje w nas myśl złości, czyli negatywna emocja. So if you're a sutra practitioner, what do you do? Więc jeżeli praktykujemy sutrę, to robimy co? Well, you apply an antidote to that negative emotion. W sutrach stosujemy na tą negatywną myśl antidotum. And that antidote is loving kindness. I antidotum na tą emocję na tą złość jest miłująca dobroć. And so then you think, oh yes, please step in front of me. You need to get up there long before I do. I wtedy mówimy, o tak, proszę zajmij to miejsce, potrzebujesz go bardziej niż ja, proszę bardzo. And then you go through life letting people walk all over you. I idziemy przez życie, dając sobie wejść na głowę. But maybe they say, oh, you're a good guy, but you let people take advantage of you. No i ktoś może tam o nas powiedzieć, że o, dobry z ciebie koleś, ale trochę dajesz się wykorzystywać. Now, a more advanced sutra practitioner who's following the method known as Madhyamaka, Bardziej zaawansowany praktykуjący sutry, znający metodę zwaną madhyamiką, does then an analytical meditation. Zrobiłby w takiej sytuacji medytację analityczną. He looks at this person in front of him and analyzes him to find his essence. Spojrzałby na tego kogoś, kto wcisnął się przed niego i zanalizował go, żeby znaleźć jego esencję. Now that person in front of him is composed of all kinds of different things, hair, face, arms, etc., etc. A więc ta osoba, która wcisnęła się składa się z różnych rzeczy, z kości, z włosów, skóry i tak dalej. And then he analyzes that hair and skin and so on into molecules. I ten właśnie medytujący madhyamikę analizuje dalej i rozkłada te włosy na molekuły i tą skórę na molekuły. And then these molecules into atoms. Te molekuły na atomy. And these atoms into subatomic particles. I te atomy na części, te cząsteczki atomowe. And then if he's read contemporary physics, he analyzes subatomic particles into superstrings. Jeżeli jest zaznajomiony z dziełami współczesnej fizyki, wtedy te cząsteczki atomowe jeszcze rozkłada na superstruny.
which are just vibrations in space. Które są tylko wibracjami w przestrzeni. And comes to the conclusion, well, there's nobody there at all for me to be angry about. I dochodzi do wniosku, no cóż, nie ma tam nikogo, na kogo mógłbym się pogniewać. And of course, his analytical meditation takes a while, so eventually gets to the concept. No i ta analityczna medytacja trochę trwa, więc jak sobie już tak pomyśli, to już pewnie będzie przy samej kasie. Well, if this individual is a tantric practitioner, then it's a little different. Jeżeli taka osoba z przykładu właśnie jest praktykującym tantrę, wygląda to trochę inaczej. This thought of anger arises in this individual, and that anger is energy. W kimś powstaje właśnie ta złość na tego wpychającego się przed niego i ta złość jest właśnie tą energią. And he can take that energy and he can do something with it in his meditation. I praktykujący tantra może wziąć tą energię i w swojej medytacji coś z nią zrobić. He takes that energy and transforms himself into a wrathful deity surrounded by an aura of flames. I właśnie praktykujący tantrę bierze tę energię i dzięki tej energii przekształca się w gniewne bóstwo, które jest otoczone płomieniami. And of course, when everybody else sees that, they run screaming out the door in terror, and he's able just to go right through. Jeżeli wszyscy naokoło to zobaczą, to wtedy uciekną przerażeni i będzie mógł dalej iść do kasy. So these are different styles of practice in Sutra and Tantra. Więc właśnie to jest taka mniej więcej różnica praktyki w sutrach i tantrach. But although Dzogczen and Tantra are related, the methodology in Dzogczen is again different. I mimo, że właśnie tantry i Dzogczen są ze sobą powiązane, to ta metodologia czy podejście w Dzogczen jest jeszcze trochę inne. The method in Tantra practice is that of transformation. W tantrach stosuje się metodę przekształcenia. And what we're transforming here is energy. I to, co się przekształca, to są właśnie energie. But the principle in Dzogchen is self-liberation. Ale zasadą, którą stosuje się w Dzogchen, jest samowyzwolenie. Now, when a negative thought, like anger, arises, Kiedy powstaje jakaś taka negatywna myśl, na przykład myśl złości, the Dzogchen practitioner doesn't do anything about it. praktykując Dzogchen nie robi z nią nic. Because the real problem is not having thoughts, but getting attached to them. Ponieważ samym problemem nie jest to, że ta myśl jest czy nie ma, tylko to, że się do niej przywiązujemy. So the Dzogchen practitioner just lets that thought of anger alone. Więc praktykujący Dzogchen zostawia taką myśl złości w spokoju. Lets it be as it is. Daje jej być taka, jaka jest. And almost immediately, that thought of anger loses its energy into space. I wtedy wręcz natychmiastowo ta myśl złości traci swoją energię w przestrzeni. And then that thought of anger just self-liberates. It's not there anymore. I w tym momencie po prostu sama się wyzwala, już jej nie ma. And so then you don't have a problem. I wtedy nie mamy z nią problemu. Now that sounds easy to do. Brzmi to bardzo łatwo. But in all of our past lives in samsara, our habit has been the opposite. Ale przez wszystkie nasze żywoty w samsarze naszym nawykiem było robienie coś zupełnie odwrotnego. Our habit has been as soon as a thought arises in our mind, we identify with it. Mamy taki nawyk, że jeżeli tylko powstaje w naszym myśle myśl, to zaraz się z nią identyfikujemy. We grab onto it and we think this is my thought. Chwytamy się i mówimy, o, to moja myśl. Well, once we do that, it takes us on a trip. Kiedy już to zrobimy, wtedy dajemy się, że tak powiem, wziąć na przejażdżkę z takiej myśli. Which leads then to more thoughts. I ona z kolei prowadzi do następnych myśli i do następnych. Then maybe half an hour later we remember, oh, I should be meditating. I jakieś pół godziny później, wiele myśli później myślimy sobie, o, przecież miałem medytować. Well, that's samsara. No i taka jest samsara. Samsara is not just getting yourself reincarnated lifetime after lifetime. Samsara to nie tylko odradzanie się życie po życiu w samsarze. Samsara means going round and around. A właśnie samsara oznacza kręcenie się w kółko. It means the way our mind is working even now. Samsara to też sposób, sposób, w jaki nasz umysł operuje nawet w tej chwili.
And so we find ourselves distracted by samsara, A więc samsara rozprasza nas and we forget that we're the Buddha. i zapominamy o tym, że jesteśmy Buddą. Our Buddha nature has been there from the very beginning as our nature of mind. Nasza natura Buddy istnieje w nas od samego początku jako natura naszego umysłu. Like the sun in the sky. Jak niebo przepraszam, jak słońce na niebie. Every lifetime in samsara, like every day, the sun is there in the sky. W każdym życiu w samsarze, każdego dnia słońce jest na niebie. But especially here in Europe, often the sky is filled with clouds. Ale zwłaszcza tutaj w Europie niebo bardzo często zasłaniają chmury. There can be a thick layer of clouds going from horizon to horizon. Może być ich gruba, długa warstwa przykrywająca niebo od horyzontu po horyzont. And you look up into the sky, you only see the clouds, you don't see the face of the sun. I wtedy, kiedy patrzymy na niebo, widzimy tylko chmury i nie widzimy słońca. But the sun is always there. Ale słońce zawsze tam jest. Otherwise, the world would be in total darkness. W innym wypadku świat byłby po prostu jedną wielką ciemnością. This is the light of consciousness, To światło świadomości. which is everywhere in the universe. To światło świadomości jest wszędzie we wszechświecie. And we share in this. I dzielimy je. So if our nature of the mind is like the sky, then our awareness is like the sun. A więc tak jak jeżeli nasz umysł jest jak niebo, wtedy nasza obecność czy świadomość jest jak właśnie słońce. And then the sun has its inherent energy, Słońce ma swoją wrodzoną energię, manifesting as rays of light. manifestującą się jako promienie światła. And these rays of light illuminate the surface of the earth. I to te promienie światła właśnie oświetlają powierzchnię Ziemi. Just as the rays of light of our own Buddha nature illuminate each of our lives in samsara, Tak jak promienie światła naszej natury Buddy oświetlają każdy nasz kolejny żywot w samsarze. but for each lifetime in samsara, we walk around with our head filled with clouds. Ale właśnie tak w każdym życiu w samsarze chodzimy z głową wypełnioną chmurami. And so then we're not aware of the sun. I dlatego nawet nie zdajemy sobie sprawy, że słońce tam jest. We think what's going on now is ultimately real. Uważamy, że to, co dzieje się tu i teraz, jest ostatecznie rzeczywiste. But it will all pass away. Ale to wszystko minie. Yet our Buddha nature remains, A mimo to nasza natura Buddy pozostawia. lifetime after lifetime. Życie po życiu. And so Dzogczen and Mahabudra and so on is all about discovering this Buddha nature at the core of your own being. A więc Dzogczen i Mahamudra zajmują się odkryciem tej natury Buddy u źródła naszego istnienia. It doesn't come from somewhere else, say brought by the postman. Natura Buddy nie przychodzi skądinąd, nie przynosi jej listonosz. It's there with you from the very beginning. Jest z nami od samego początku. It was there before you were you, Była tam, zanim my byliśmy nami. like the face you had before you were born. Tak jak twarz, którą mieliśmy zanim się urodziliśmy. So all the methods of Buddhism are about waking us up from our sleep in samsara. Więc wszystkie metody buddyjskiej praktyki służą temu, by obudzić nas z tego snu w samsarze. To discover the core and the center of our being, which we call Buddha. Byśmy odkryli źródło i środek naszego istnienia, który jest Buddą. Historically, Shakyamuni Buddha discovered this in himself. Historycznie Buddha Shakyamuni odkrył to sam. And so then he pointed the way. I również później wskazał ścieżkę, czy pokazał, jak to robić. But he's not the only Buddha who has appeared on this planet. Ale Buddha Shakyamuni to nie jedyny Buddha, który pojawił się na tej planecie. There were many Buddhas before him in India and Central Asia, which are recorded, their presence are recorded in the Buddhist tradition. Było wielu Buddów
Yeah, before him, historically. Historycznie wielu buddów pojawiło się przed nim w Azji i w innych miejscach i są na ten temat zapiski w buddyjskich pismach. And it said that even now on every planet inhabited by intelligent beings in our universe, there are Buddhas being born, attaining enlightenment, teaching and passing away into nirvana. I mówi się, że nawet dziś na każdej planecie, którą zamieszkują inteligentne istoty, Buddowie rodzą się, budzą się w samsarze, osiągają oświecenie i potem odchodzą w paranirwanę. So this is a universal drama that is not just restricted to our little humanity on this planet. Jest to taki właśnie jest to historia dziejąca się we wszechświecie i nie tylko ograniczona do naszej własnej planety. And so the practice of meditation here is open to everyone who has consciousness. Więc praktyka tej medytacji jest otwarta na każdego, jest dostępna dla każdego, kto tylko ma świadomość. Of course, if you don't have consciousness, you have a big problem and you shouldn't be here at all. Jeżeli nie mamy świadomości, to jest to duży problem, nie powinno w ogóle nas tu być. Okay, we'll conclude this little talk then for the evening. Więc na dziś wieczór to tyle. But we still have a few moments if we have any questions about what I've been saying. Jakkolwiek, jeżeli są jeszcze jakieś pytania do tego, co mówił profesor John Reynolds, to prosimy. I will have a question coming back po polsku, dobrze. Wracając na ziemię i do podziałów nauk, chciałem się spytać, jak to, co profesor mówił o Dzogczen, ma się do przekazu Boru. Okay, so coming back to Earth, Yes. vision of teaching, how the things you said about the religions, how is it related to the transmission in Bon tradition? There are two old schools in Tibet W szkole istnieją dwie stare szkoły, who trace their teachings back to the 8th century and before. które jakby źródłem nauk sięgają do VIII wieku, a nawet jeszcze wcześniej. One of these is the Nyingmapa school, which I've spoken about briefly. Jedną z nich jest wspomniana już Nyingmapa. And their principal source for the Dzogczen is Padmasambhava. W Nyingmapie głównym źródłem nauk Dzogczen jest Padmasambhava. And in India, he was a student of Sri Simha. W Indiach uczył się on od Sri Simchy. But Padmasambhava was not actually an Indian. He was born in the country of Uddiyana in Central Asia. Ale Padmasambhava tak naprawdę nie był Hindusem, urodził się w Uddiyanie. Uddiyana była krainą w bliskośrodkowej Azji. And Sri Simha also came from Central Asia. I Sri Simha również pochodził z Azji Centralnej. And before that, there was an Indian master, Manjushri Mitra. Przed nimi jeszcze istniał taki hinduski mistrz Manjushri Mitra. But several hundred years, at least, before the time of Padmasambhava, he received the transmission from a master known as Garab Dorje. Ale jeszcze co najmniej paręset lat przed Padmasambhavą Manjushri Mitra otrzymał przekaz nauki Dzogczen od Garaba Dorje. Again, who is not Indian, but he lived in the country of Uddiyana in Central Asia. Który też nie był Hindusem, właśnie pochodził z Uddiyany, z tego kraju w centralnej Azji. Or specifically what we would now call Eastern Afghanistan. Konkretniej z rejonu, który teraz nazwalibyśmy wschodnim Afganistanem. But at a later time, Garab Dorje came down to India. Później jednak Garab Dorje właśnie wyruszył do Indii na południe, where he met his disciple Sri Simha. Gdzie spotkał jednego ze swoich uczniów, też Sri Simha. Now it said that Garab Dorje received the Dzogchen teachings directly from this transcendent aspect of the Buddha known as Vajrasattva. Mówi się, że Garab Dorje otrzymał przekaz nauk
bezpośrednio od właśnie tego transcendentalnego aspektu Buddy, od Vajrasattwy. But there is another transmission of the Dzogchen teachings, Ale istnieje jeszcze inny przekaz nauk Dzogchen, because there's a second old school known as Bon. ponieważ w Tybecie istnieje druga stara szkoła, która nazywa się Bon. And Bon appears to us to be very, very similar to the Tibetan Buddhist schools. Bon jawi się przynajmniej nam tutaj, bo jako bardzo podobne do tybetańskich szkół buddyzmu. Because here we also find the higher spiritual teachings of the Sutra, Tantra, and Dzogchen. Ponieważ w Bon również istnieją duchowe nauki sutr, tantry i Dzogchen. And nowadays these Bonpo Lamas also have monasteries and monks and so on. I dziś właśnie w dzisiejszych czasach mistrzowie Bon mają właśnie, czy nauczyciele Bon mają te klasztory i uczniów. W tych klasztorach są mnichowie, tak jak w szkołach buddyjskich. So what's the principal difference here? Więc skąd to rozróżnienie? Principal difference is a matter of lineage. Główną różnicą jest właśnie kwestia linii przekazu. All four Tibetan Buddhist schools look back to Shakyamuni Buddha as the principal source of their traditions. Wszystkie wspomniane wcześniej 4 szkoły buddyzmu tybetańskiego jakby wracają czy sięgają jako źródła nauki do Buddy Shakyamuniego, do historycznego Buddy. Whereas the Bonpo Lamas look back to a prehistoric Buddha who appeared before the time of Shakyamuni Buddha. A nauczyciele Bon sięgają jeszcze do jeszcze wcześniejszego przekazu prehistorycznego Buddy, który pojawił się długo przed Buddą Shakyamuni. Whose name was Trungpa Shenra. Budda ten nazywał się Trungpa Shenra. As I said, in the Indian tradition of Buddhism, they speak of prehistoric Buddhas. Jak już było powiedziane, w buddyjskiej tradycji sięga się do tej, uznaje się tą historię właśnie Buddów starożytnych czy prehistorycznych. Now, Trungpa Shenra appeared in the country of Tazik. Buddha Trungpa Shenra pojawił się w kraju Tazik, który się powiada mniej więcej Tadżykistanowi. Which is an ancient name for Central Asia, and you still find it in the name of this country, Tajikistan. Właśnie jest to była to kraina w centralnej Azji, która mniej więcej odpowiada teraz terytorium Tadżykistanowi. And it said that the teachings of this Buddha were brought to northwestern Tibet, which in ancient times was known as Dzogczen. I mówi się, że nauki tego Buddy zostały przeniesione do północno-zachodniego Tybetu, do krainy, którą niegdyś nazywano Dzogczen. And later these were brought to central Tibet. Później stamtąd trafiły one do Tybetu środkowego. Now, until recently, Western scholars thought this Dzogczen was just mythology. Do niedawna zachodni uczeni uważali Dzogczen za mitologiczną krainę. But now all kinds of archaeological evidence has appeared to substantiate the historical existence of Dzogczen. Ale odkryto wiele archeologicznych dowodów, które uwierzytelniają właśnie to istnienie, rzeczywiste istnienie krainy Dzogczen. They have made satellite photographs of all these areas in Tibet. Z satelity zrobiono zdjęcia różnych obszarów Tybetu. In particular, the area in western and northern Tibet occupied by the Dzogchen kingdom. Zwłaszcza właśnie tych rejonów zachodnio-północnych, które niegdyś miały być krainą Dzogczen. And they have discovered literally thousands of tombs. I odkryto tam w tym regionie dosłownie tysiące grobowców. And two of these tombs have been excavated by Chinese archaeologists. 2 z nich zostały rozkopane przez chińskich archeologów. And some of these tombs that they've excavated date back to the 4th century after Christ.
niektóre z tych znalezisk w tych grobach datuje się aż do IV wieku naszej ery. And they find artwork there, and in some cases writing using the Tibetan alphabet. I znaleziono w nich Writings in the Tibetan alphabet. Yeah. Okay. I znaleziono w nich zapiski w języku tybetańskim. The official story until recently was that writing wasn't brought to Tibet until the 7th century from Kashmir. Do niedawna obowiązującą historią było to, że do Tybetu pismo przyprowadzono około VII wieku z Kaszmiru. But now Chinese archaeologists have found these inscriptions in the Dzogczen language, which are before them. Ale właśnie teraz archeologowie znaleźli zapiski w języku xiangxiu, które datują się na wcześniej niż VII wiek. So this is beginning to substantiate the claims of the Bonpo Lamas that their Bonpo teachings come originally from Tajik in Central Asia. To powoli zaczyna jakby uwierzytelniać te historie nauczycieli Bonpo o tym, że nauki buddyjskie pochodzą w tradycji Bon właśnie z tego rejonu Tajik. And just last year, a large library was discovered in northeastern Tibet, or Amdo. W zeszłym roku w Amdo, w północno-wschodnim Tybecie, znaleziono dużą bibliotekę tekstów. Filled with Bonpo writings coming from at least the 7th century. Wypełnioną właśnie tekstami z tradycji Bon, sięgającymi co najmniej VII wieku naszej ery. And it proves that these Bonpo texts are old and they're not just copied from Buddhist ones, changing a few words. Co jest kolejnym dowodem na to, że są to oryginalne teksty, a nie kopie z tekstów buddyjskich z paroma pozmienianymi słowami. Specifically, there's 4 schools of Dzogczen in the Bon tradition. Yes. W Bon wyróżnia się 4 szkoły Dzogczen. 3 of them are based on Terma texts, that is, texts that are said to have been written in very early times, but hidden away and discovered in later centuries. 3 z nich są oparte na termach, czyli na starożytnych tekstach, które zostały spisane i ukryte, by odnaleźć je dużo później. But one tradition called the Zhangzhung Nianju, the oral transmission from the country of Zhangzhung. Lecz czwarta szkoła, czy czwarty przekaz, nazywany Xiangxiu Ninju, czyli ustny przekaz Xiangxiu, arose with 2 historical figures in the 8th century. powstał, czy jakby pojawił się dzięki 2 historycznym postaciom z VIII wieku, who would then be contemporary with Padmasambhava in the coming of Buddhism to central Tibet. które właśnie odpowiadają w czasie mniej więcej pojawieniu się Padmasambhawy w Tybecie i właśnie nauk buddyjskich z Indii. There was a yogi living on the Darok Lake in North Tibet. W północnym Tybecie nad jeziorem Daruk żył pewien jogin, Named Jerpungpa. który nazywał się Dzierpungpa. And he met another yogi known as Taparitsa, I spotkał on jeszcze innego jogina, który nazywał się Tapirica, who transmitted the teachings of Dzogchen to him. który przekazał mu właśnie nauki Dzogchen. And Taparitsa is said to be the last in a line of 24 enlightened masters who began in Central Asia. I Tapirica jest nazywany ostatnim z linii 24 oświeconych mistrzów, których właśnie tradycja wywodzi się z centralnej Azji. Now, although there are 2 separate lineages here, both of which are authentic, Mimo że istnieją tutaj 2 oddzielne linie, jeszcze do tego obydwie są autentyczne, są prawdziwe, the teachings of Dzogchen are the same. nauki Dzogchen są w nich takie same. So this suggests that Dzogchen originated in ancient Central Asia and was later transmitted to Tibet.
I to sugerowałoby, że właśnie nauki Dzogchen pojawiły się w centralnej Azji i zostały później przekazane do Tybetu. Anyone else? W gąszczu tych różnych przekazów i nauk, różnych jakby poziomach, jak znaleźć swój własny poziom i jak rozpoznać nauki, które pasują do naszych umysłów. Oh, so in this whole jungle of teachings on different levels and from different transmissions, how to kind of recognize your own level and see what teachings would find you are good for you. Dzogchen is very simple. Sit down, relax, and meditate. Jest bardzo proste, wystarczy usiąść, zrelaksować się i zacząć medytować. When a thought arises, look back to the source of that thought. Kiedy pojawi się myśl, po prostu wystarczy wrócić do źródła tej myśli. Look back to see where it comes from Spojrzeć, skąd przychodzi ta myśl and what do you find. i co możemy znaleźć, jeżeli szukamy, skąd przychodzi. That's the beginning of Dzogchen practice. Tak zaczyna się praktyka Dzogchen. That way you discover the nature of your mind. W ten sposób odkrywamy naturę naszego umysłu. Anyone else? Ja mam pytanie. Nie znam tak dobrze, no, właściwie powierzchownie znam tą filozofię. Zawsze mnie pociągała. Ale interesuje mnie przede wszystkim też tutaj osoba profesora. Kiedy się zainteresował buddyzmem, czy został wychowany w tej tradycji, co spowodowało, że podjął, zagłębiał dalej tą filozofię i doszedł do tego momentu, który go tutaj do nas doprowadził. Okay, so she's although she has knowledge of the surface, that's what she's very interested in this all these kind of teachings, but also she's very interested in your person. And how did you come to be into this tradition, and how did you were you raised in this tradition, or how did you get interested, and how did you advance to be in the moment that you were sitting here and talking to us? Well, that's a long story. But I was born in the U.S. Profesor urodził się w Stanach Zjednoczonych. My mother was an ex-Irish Catholic and my father an ex-Protestant. Matka profesora Johna Reynoldsa była byłą katoliczką irlandzką, ojciec był byłym protestantem. So they didn't raise me in the Christian tradition. Więc nie wychowywali go w tradycji chrześcijańskiej. But I was always very interested in spiritual things. Ale zawsze bardzo interesował się duchowością. And fortunately, my father had a very large library in the house. I poza tym miał to szczęście, że jego ojciec miał bardzo dużą bibliotekę w swoim domu. So I read many books in his library when I was a kid. Za dziecka przeczytał wiele z tych książek, które były w tej bibliotece. And one of them was called The Philosophies and Religions of India. Jedną z nich były religie i filozofie Indii. Now there was a chapter on Buddhism in there, but it was all about monks and monasteries. I był tam rzeczywiście rozdział o buddyzmie, ale mówił tylko o mnichach i klasztorach. Now, at age 13, I was already interested in girls, so I had no interest in joining a monastery and becoming a monk. W wieku 13 lat profesor interesował się już dziewczynami, więc nie interesowało go zgolenie głowy i zamknięcie się w klasztorze. So it wasn't until I read this translation of the Tibetan book, Book of the Dead. Ale później właśnie miał okazję przeczytać tłumaczenie tybetańskiej Księgi Śmierci, Where I discovered there's a tradition of practice, particularly among the Tibetans, where you don't have to be a monk in a monastery. Dzięki której lekturze odkrył, że istnieje tradycja właśnie praktyki buddyjskiej, w której nie trzeba być mnichem, który zamyka się w klasztorze. And this translation also mentioned Padmasambhava, the Nyingma school in this mysterious Dzogchen philosophy.
I właśnie w tej książce, czy w tym tłumaczeniu było wspomniane o Padmasambhawie, o tradycji Nigmapach, Yes. tradycji Nigmapy i właśnie tych naukach Dzogczen. And I was very curious of what this mysterious Dzogczen. I był bardzo ciekawy, czym jest właśnie to tajemnicze Dzogczen. But in those days there weren't anybody around to tell you. W tamtych czasach nie było nikogo, kto mógłby to choć trochę wyjaśnić. So I went back to the university and studied Sanskrit and Tibetan with the idea of going to India to meet the Tibetan Lamas. Więc właśnie powrócił na uniwersytet i studiował sanskryt tybetański z zamiarem wyruszenia do Indii i poznania właśnie lamów tybetańskich. Because the Chinese occupation of Tibet was finalized in 1959 and the Lamas were coming out now. Ponieważ przejęcie Tybetu czy kulturalną rewolucję zakończono około 1959 roku i lamowie, nauczyciele tybetańscy uciekali z Tybetu do Indii. So I met my first Lama when I went to the University of Washington in Seattle. Profesor spotkał swojego pierwszego lamę, kiedy udał się właśnie na uniwersytet w Waszyngtonie. In 1969 I went to India and I met many Lamas. W 1969 udał się do Indii, gdzie spotkał wielu lamów. So I was particularly connected then with the traditions of Nyingmapa Kajupa and later with Bon. I właśnie najpierw był bardzo mocno związany z tradycją Nigmapy i Kadziu, a potem również z Bon. And my motivation was that there must be something more to life than just earning a lot of money. Moją motywacją było to, że jednak musi być coś więcej w życiu niż tylko zarabianie pieniędzy. Earning a lot of money, maybe it's okay in itself, but eventually we grow old, we get sick, and we die, and what then? Że tymczasowo zarabianie dużej ilości pieniędzy jest przydatne i pomocne, ale ewentualnie każdy z nas choruje, starzeje się, umiera i co wtedy? Also, when I was 18, I had a near-death experience which inspired me to follow this. Również około 18 roku życia profesor miał takie doświadczenie bliskiej śmierci, czy otarcia się o śmierć, co również go zainspirowało do poszukiwań. Where I briefly found myself outside of my physical body. Gdzie przez chwilę właśnie miał to doświadczenie wyjścia poza własne ciało. So I thought there must be something more to life than just chasing after money. Więc właśnie w tym momencie stwierdził, że w życiu musi być coś więcej niż tylko gonitwa za pieniądzem. And so many years later, here I am sitting in the Pomeranian Library. A więc lata później właśnie jest tu z nami, siedzi w Bibliotece Pomorskiej. Okay, then Jeszcze jedno do tego pytania. Czy profesor w tym stanie, powiedzmy, ja myślę, że to jeszcze potrwa, zanim do tej samsary się dostanie, ale czy ma nadzieję wyjścia z tego kraju? Oh, so I do hope to maybe last sometime. Do you hope to leave samsara sometime? well, this is a very primitive planet. Sometimes I'm very tempted to think that way. There must be a better place. Jest bardzo prymitywna planeta i czasami profesorowie nadająca kuszą takie myśli, że musi być lepsze miejsce niż to. Okay, I think we had better close this for the evening. And I want to thank the staff of the Pomeranian Library and Wojtek here for inviting me here and my translator Bartek here. Dobrze, więc podziękowania dla Biblioteki Pomorskiej za gościnę, dla Wojtka za zorganizowanie jej zaproszenie oraz skromny tłumacz. And I thank all of you for showing up here this evening. Również podziękowania dla wszystkich, którzy tu się pojawili dzisiaj. Namaste.